Wyobraź sobie sytuację, że musisz zamówić posiłek. Ostatni posiłek w swoim życiu. Takie pytanie zadałem 12 youtuberom i w dzisiejszym materiale zobaczymy, co niby wybrali jako ostatni posiłek w ich życiu. Każde polubienie pod tym filmem wydłuża istnienie świata o jeden dzień, więc zobaczymy, ile nam jeszcze pozostało do końca świata. Zostaw polubienie, bo ja chcę jeszcze żyć. A zaczynamy od Marcela. Zobaczymy, co nam zaproponuje Marcel. Siemano, akurat wracam z siłowni, idę ciemną uliczką, więc może akurat zaraz zjem swój ostatni posiłek. Patrz tu. Co tu się dzieje? Mój ostatni posiłek to byłaby zdecydowanie pizza Pepe Miodzio? Tak, była chyba jakaś taka pizza w Pizza Hucie. Ona albo, kurde, w Domino's? Nie, a w Pizza Hut była fantastyczna, nie? To była taka pepperoni z miodem. Zabiłbym za nią. Dobra, Pozdrawiam. czyli mamy pizzę pepperoni, Pepe Miodzio, pizza z dodatkiem miodu. Tak się składa, że tu mamy na obrazku pizzę, a tu mamy żygi. Mam nadzieję, że już ktoś nie jadł tej pizzy i po prostu nie zwymiotował. Sprawdzałem w internecie, czy jest taka pizza w Dominosie albo w Pizza Hut, ale niestety nie ma w ofercie pizzy z miodem, ale znalazłem pizzę o nazwie Pepe, która w swojej karcie dań ma również pizzę Pepe, to jest pizza pepperoni i spróbujemy ją. I dodamy miodu, idziemy ją zamówić. Pepe Miodzio. W moim życiu jadłem sporo słodkich pizz, więc dla mnie to nie będzie zaskoczenie. Fajnie wygląda. Jest tutaj pepperoni, mamy tutaj papryczki pepperoni oraz chyba salami to jest? Czy to jest kiełbasa pepperoni? Aż takim nie jestem specem mięsa, ale mamy miód i myślę, że obficie go dosyć dam. Ciekawe, czy taka jedna saszetka wystarczy. Polejemy tak typowo, jakbyśmy polewali sos. W moim życiu jadłem pizzę z gruszką, z czekoladą. Wszystkie chyba możliwe słodkie opcje, więc myślę, że miód mnie nie zaskoczy, ale wydaje mi się, że on może podkręcać smak. Fajnie przypieczona. Ten miód ścieka. To jest pierwszy posiłek, jaki w ogóle dzisiaj jem. Mega. Masz po prostu smak pepperoni, lekko pikantny przez te papryczki i od razu słodycz wjeżdża z miodu. Nie wiem, czy to ścieka miód, czy tłuszcz, ale naprawdę smak komponuje się nieźle. Z wszystkich tych dań wybierzemy sobie jedno, które będzie miało miano ostatniego posiłku w moim życiu, dzisiejszym, czyli na tym odcinku. No i tak się składa, że ta pizza wjeżdża na pierwsze miejsce, ponieważ jest to pierwszy posiłek, ale naprawdę jest bardzo smaczna. I powiem Ci, że ciekawe połączenie, naprawdę ciekawe połączenie. Muszę się w tym odcinku zastanowić, czy ten ostatni posiłek musi być po prostu mega smaczny, czy zaskakujący, no bo jednak to będzie ostatni posiłek w moim życiu, w tym odcinku. Szczerze dałbym tutaj taką piątkę, 5/7. Smaczna, dobra, ale jednak trochę za słodka. Napisz w komentarzu, jaki byłby Twój ostatni posiłek, jestem ciekaw i zobaczymy, jakie będą najbardziej lajkowane ostatnie posiłki w życiu waszym, czyli widzów. Teraz lecimy z kolejną osobą, będzie to doktor dietetyki Michał Wrzosek. Osoba, która może zrobić kontrast na tym odcinku, ponieważ myślę, że dużo osób jako ostatni posiłek będzie brało chamski fast food, a tutaj zobaczymy, jak to będzie pod kątem dietetycznym. To nie byłaby pizza, chociaż pizzę lubię bardzo. To nie byłaby też owsianka, no bo powiedzmy sobie szczerze, owsiankę lubię bardzo na co dzień, no ale gdyby miał być to jeden posiłek przed śmiercią, no to owsianka nie zasługuje na to pierwsze miejsce. Myślę, że ten wybór zaskoczy wielu, bo moim ulubionym posiłkiem. I gdy w ogóle mamy do wyboru wszystkie możliwe fast foody i opcje jedzenia na mieście, to zawsze stawiam na tą opcję. Jest droga, więc nie pozwalam sobie na nią aż tak często, jakbym chciał i byłoby to sushi. Zdecydowanie sushi z łososiem, na przykład Kalifornia, łosoś w środku, łosoś na zewnątrz i awokado, moja ulubiona rolka. Czyli bierzemy sushi z łososiem w środku oraz na zewnątrz. Droga opcja. Nikt nie powiedział, że będzie tanio. Dobra, mamy sushi. Nie mam stołu. Muszę w ogóle zainwestować w stół. Że wysiadam z samochodu i sobie kładę gdzieś na stół. Na razie zjem na dachu. Na razie najdroższy posiłek. Zajebiście to wygląda. Ale kurde, jest to ciężkie. Naprawdę. Kosztowało to prawie 100, ale myślę, że jeżeli chodzi o wartości i w ogóle wielkość tego posiłku, to też jest spory. Ale jako ostatni posiłek, szczerze mówiąc, no, ciężko strawny. Rybka, ale później tak już do piachu nic się nie dzieje. Jest awokado, jest łosoś w środku. O, padło mi. Ej, ubrudzę auto, nie? Czekaj, muszę to szybko zrobić. Okej. Ej, smaczne, zajebiste. Prawdę mówiąc, jest to dobre danie na ostatni posiłek. Masz dużo białka, więc może wolniej cię rozłożą wszystkie te robaczki. Jak mam być szczery,
no to mi chyba bardziej smakuje jako ostatni posiłek. Ta pizza była troszeczkę za słodka, a nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że po tym już naprawdę robi mi się tak dobrze, że mógłbym iść spać. Na zawsze. Bardzo dobry posiłek, bardzo dobry wybór. Bardzo lubię łososia, więc to mnie chyba przekupiło. Na razie to daję na pierwsze miejsce. Sorry Marcel, mogłeś dać łososia na tą pizzę jeszcze. To może byś został na pierwszym miejscu. Teraz mamy Tomka z kanału Tom Czeski. Teraz sobie zdałem sprawę, że na razie mamy wszystkie osoby z zajebistą, wyglądającą sylwetką. Wszyscy biorą, nie chciałem powiedzieć wszyscy biorą pizzę, ale jednak pan Wrzosek nie wziął pizzy. No siemano, więc tak, no gdyby to miał być mój ostatni posiłek przed kipnięciem, to myślę, że na początek by to wjechała wielka pizza z Dominosa. Taka na ciepło, taka chamska, kurczę, najlepiej tuściutka. Jakbym nie patrzył oczywiście na swoją formę, w sumie bym zginął, więc nie musiałbym się tym przejmować. Potem coś na słodko i myślę, że to by było flary, ale z pokruszonymi ciasteczkami, takimi Oreo, żeby trochę tak się osłodziło. O Jezu, jak o tym teraz myślę, jak tego nie mogę, to aż mi mdli. I na koniec trochę jeszcze przysłonić czymś tam i myślę, że jakieś paczka Pringles. I wtedy mogę lecieć. No dobra, czyli mamy w sumie pierwszy taki cheat meal, jakby to powiedzieć, który składa się z 3 produktów. Pizza z Dominosa, mamy McFlurry z dodatkiem Oreo oraz te Pringlesy, czyli naprawdę tutaj dużo. Tutaj widać, że jest głód na jedzenie, więc pewnie aktualnie obstawiam, że trzymał mocno redukcję, bo widać, że aż mu ślinka poszła na nagraniu. Dobra, to idziemy po pizzę. No to mamy. Pizza z Dominosa jest już zamówiona. Wziąłem specjalnie z kurczakiem, żeby po prostu Tomek tutaj nie bał się o swoje przyrosty przed kipnięciem. Teraz lecimy do McDonalda, bo trzeba skompletować to wszystko jeden po drugim. Nie można po prostu osobno tego testować, ponieważ to jest jeden zestaw, który łączy wszystkie te produkty, więc kompletuję to wszystko i zaraz się widzimy na wielkim szamaniu tego ostatniego posiłku. Mamy pizzę, są McFlurry, są ciasteczka do tego, są Pringlesy do tego. Cały zestaw mamy. Dobra, ja zaczynam od McFlurów, bo zaraz się roztopią, więc bierzemy ciastka Oreo. Nie wiem ile on chciał, więc damy po prostu 2. Ej, takich jeszcze nie jadłem chyba z pokruszonymi McFlurami Oreo. Tak to się prezentuje w środku. Yo! Zajebiście to siedzi. Ale połączenie, przepraszam, że tak powiedziałem. Naprawdę pycha. Ale to pasuje. Powinni zrobić takie po prostu, nie wiem, czy było kiedyś McFlurry Oreo. Powinni zrobić. McDonald's, zróbcie to. Teraz mam pizzę i jestem mega zaskoczony, ponieważ wziąłem wersję średnią, bo ja myślałem, że po prostu biorąc średnią pizzę, to będzie ona już stosunkowo duża. A tam się okazało, że wersja XXL ma zaledwie 37 cm, czy tam około 37 cm. I za 5 dych, bo ja płacąc 5 dych, to myślałem, że dostanę sporą pizzę. Takie coś dostałem. No mała jest. Nie będę ukrywał. Ale wziąłem z kurczakiem, żeby tutaj wersja dla Tomka była po prostu jak najbardziej proteinowa, żeby gościu tutaj się nie bał jej zjeść. Nie bój się Tomek jeść. Jedz jedzenie. Ej, dobrze to siedzi. Jest cieplutka. Tak naprawdę mamy kwintesencję, ponieważ mamy słodkie, słone połączenie. W sumie w pierwszym też to było. Ale tutaj takie słodkie, że mamy lody. To naprawdę jest zajebiste połączenie. A do tego jeszcze chipsy, Pringlesy, to naprawdę jest klasa. To jest klasyk, który smakuje zajebiście, a w wersji sour and cream muszę to zrobić. Kawałek pizzy połączonej z chipsami, a na to wjeżdżają lody, czyli combo, które dzisiaj trzeba spróbować jako ostatni posiłek. Dziwne. Prawdę mówiąc, to pizza z miodem była lepsza niż to połączenie, bo tutaj troszeczkę jest za grubo. Przybija się Oreo, są lody, są chipsy, jest pizza, ale nie, sorry, ma to swój vibe. Takie połączenie, czyli lody, chipsy oraz pizza jest naprawdę zajebiste. No i po prostu no nie byłbym sobą, jakbym nie dał tego na pierwsze miejsce. Lubię takie połączenie. Mamy tutaj pierwszą propozycję, która składa się z paru produktów, więc na razie propozycję Tomka daję na pierwsze miejsce. Zobaczymy, jak to się sprawdzi później. Kolejna osoba, którą postanowiłem zapytać, to zwykły kibic. Zapytajmy go, co on sądzi o ostatnim posiłku. Witam serdecznie wszystkie byczki. Jeżeli chodzi o mój ostatni posiłek, to nie może być nic innego jak oczywiście jedyny, najwspanialszy, najukochańszy kefirek, ale tak jako ostatni, to wydaje mi się, że przynajmniej tak z litr, jak nawet nie 2 litry.
Co ty na to? Podejmujesz wyzwanie? Zapraszam. I na raz piję. No dobra, czyli musi być kefir. W sumie mogłem się tego spodziewać, jeżeli chodzi o zwykłego kibica. I mam litr kefiru polski. Ale litr? Ogólnie kefir jest bardzo zdrowy, ma dużo wartości. Codzienne picie kefiru sprawia, że jesteś zdrowszy, twoje jelita lepiej pracują, żywe kulty bakterii. I pamiętaj, że kefir powinien być niepasteryzowany, żeby miał te wszystkie wartości, bo jak jest pasteryzowany, to już wszystkie cała ta mikrobiota ma już swój ostatni posiłek za sobą. Litr? Nie wiem, czy się uda litr. Na raz jeszcze, bo on to tak na hejna opił. Ja nie mogę. Ujrzałem poprzednie wcielenie. Byłem krową, która wydoiła to mleko. Ja nie mogę. Brak mi słów, co powiedzieć. Nie no, powiem ci, że naprawdę po tym posiłku czuję się faktycznie, jakby to miał być mój ostatni. O, przyjęło się. Jest dobrze. Czy to ma podjazd do poprzedniego najlepszego posiłku? Nie wiem. Ale powiem ci, że no nie dam tego na pierwsze miejsce. Przyjemny, dobry, zdrowy, ale na pewno jest to niezwykły posiłek. Kolejnym youtuberem, którego zapytałem, co chciałby zjeść jako ostatni posiłek, był Lachu. Zobaczmy, co nam odpowiedział. Ogólnie to mam nadzieję, że takiego posiłku nie będę musiał wybierać, ale gdybym musiał, to przede wszystkim po pierwsze tak, ramen jakieś delikatnie pikantne, myślę, że byłoby spoko. Po drugie, sushi z rybą maślaną i serkiem Philadelphia. O, piękna sprawa. I na koniec coś takiego do przechrupania. Doritosy fioletowe. Okej, czyli znowu mamy sushi po raz drugi w tym odcinku. W sumie 2 razy była pizza, no to może być i 2 razy sushi. Doritosy oraz pikantne, delikatnie pikantne ramen. Skompletujemy te znowu raz, dwa, trzy. 3 produkty na ostatni posiłek. No i witam Państwa z tym jakże obiecującym... To krzesło, to nie byłem ja. Jakże obiecującym zestawem. Mamy tutaj ramen, ostre chipsy oraz sushi z rybą maślaną. Powiem ci tak, mamy połowę odcinka. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, zostaw łapkę w górę. Naprawdę będzie mi mega miło. Zwłaszcza, że już czuję pierwsze etapy niestrawności po tym odcinku. Dobra, mamy tutaj ramen, ale solidną porcję. Zobacz, naprawdę jest tak solidna, że aż nawet nie mogę podnieść tego talerza, ponieważ tu się prawie, że to wylewa. Jest makaron, jest wszystko. I zobaczymy, czy jest lekko pikantne. Nawet bardziej niż lekko. Ale jest naprawdę mega smaczne. Serio. Mega dobre. Kurczę. Aż zaskoczyłem się. Nie pamiętam, kiedy jadłem ostatnio ramen. Tylko kojarzy mi się, że ramen jest z jajkiem. A tu jajka nie widzę. Może to jest jakieś bezjajkowy ramen. Bardzo fajnie to wjeżdża. Odpalam sobie to sushi. No zobacz, jak to się prezentuje. Rybka maślana. No powiem ci, że nigdy nie jadłem jeszcze ryby maślanej. Taki przekrój tego sushi. Ryba maślana. W ogóle co to znaczy ryba maślana? Czy ona po prostu pływa w maśle? Wow. Z włos. Co jest? Włos w sushi. To naprawdę mógł być mój ostatni posiłek. Ta ryba maślana, która jest tutaj, jest lekko wędzona, ma taki wędzony posmak, jest ten serek Philadelphia, jest awokado w środku, fajnie to się wszystko komponuje. Ja nie mogę. To jest mega dobre. Totalnie inna kuchnia i inne połączenie niż było z tą pizzą i lodami. Ale jeszcze mamy tutaj wybór doritosowy, również ostry. No, Lachu, ty jesteś taki ostry gościu, widzę. Dobre. Ostre. A, dobre. Prawdę mówiąc, ten posiłek ma więcej charakteru. Naprawdę czuję taką pikantność i myślę, że jako ostatni posiłek lepiej by się tutaj sprawdził. Spróbuję sobie jeszcze zamoczyć to w zupie. Ej, ale kombo. Jeszcze przed ostatnim werdyktem muszę połączyć to wszystko. Kawałek sushi, chips i zupa. Z makaronem. Okej, mam to. Jeżeli chodzi o podsumowanie, dałbym tutaj mocne 6/7, naprawdę mega mi to smakuje. Jest to troszeczkę inny klimat i myślę, że jako ostatni posiłek dałbym to. Ponieważ wydaje mi się, że ten ostatni posiłek nie musi być jakoś zajebiście pyszny, tylko po prostu naprawdę taki
jako ostatni posiłek, że po prostu coś zapada ci w pamięci, że to jest coś, co po prostu chcesz poczuć przed tym, co ma nastąpić. Naprawdę, 6 na 7, Lachu wjeżdża na pierwsze miejsce i to jego posiłek na razie byłby moim ostatnim. Ała. Miś. Zobaczymy, co wymyślił teraz Epic Cheat Meal, czyli osoba legendarna, która mam nadzieję, że powróci w 2026 roku. To jest w moim bingo. Muszę mieć to w swoim bingo, czyli powrót legendarnego Epic Cheat Meala. Jeżeli to oglądasz, Epic, wracaj gościu, proszę. On nagrał głosówkę. Witaj, Ifem. Słuchaj, co chciałbym zjeść na mój ostatni posiłek? Ciężkie pytanie. Pamiętam swój pierwszy posiłek. To był cyc mojej mamy. Nie pamiętam już, jak smakował, ale podobno zajadałem się tym. Później odkryłem rzecz typu McDonald's. Też były spoko. Później jadłem parę lepszych rzeczy. Coś tam u babci, coś tam w lepszej knajpie, więc trudno mi wybrać. Ale chyba jako ostatnią rzecz, którą zjadłem w swoim życiu, byłby pyszny, tłuściutki, okrąglutki donat. Jakimś nadzieniem. Pamiętaj, on musi być z nadzieniem, bo to słuchaj, zjedz tego donata i to by było na tyle. Dobra, czyli musi być okrąglutki, tłuściutki donat z nadzieniem. Może zjemy go na czas? Czy ja, bo tu nikogo innego więcej nie ma. Poza tym misiem. Donut. Okrąglutki? Check. Pyszniutki? Check. Z nadzieniem? Chyba tak. Dobra, to jest woda, ale sprawdźmy sobie z ciekawości, jaki jest rekord w zjedzeniu takiego pączka. Siema, powiedz mi, jaki jest rekord świata w zjedzeniu jednego pączka oraz jaki jest standardowy czas w zjedzeniu pączka? Jeśli chodzi o rekord świata w najszybszym zjedzeniu pączka, to się ciągle zmienia, bo różni ludzie próbują bić takie rekordy. Zazwyczaj to jest kwestia kilku sekund, czasem kilkunastu sekund, jeśli to są jakieś specjalne zawody. Natomiast taki standardowy czas zjedzenia pączka, powiedzmy bez pośpiechu, to pewnie gdzieś w okolicach minuty albo dwóch. Okej, czyli minuta, dwie to jest standardowy czas, a powiedzmy kilkanaście, no to powiedzmy 10 sekund to jest mega szybki czas. Zobaczymy, ile mi to wyjdzie, nie wiem. Dawno nie jadłem na czas, w ogóle nie wiem, czy mi się uda. Epic, to dla ciebie, pozdrawiam. Dobrze, że nie jemy pierwszego posiłku Epic Cheat Meala, bo to byłoby dziwne. Dobra, jak będzie 30 na kamerze, zaczynam. ...12 sekund. No, czyli było kilkanaście. Nie wiem, czy to dobry czas, czy nie, ale na pewno najszybszy posiłek, jaki był. Prawda jest taka, że to mógł być mój ostatni posiłek, jeżeli bym źle połknął. Ale nie dam go na pierwsze miejsce. Był naprawdę szybki, ekscytujący, mrożący krew w żyłach, bo bałem się, czy to przełknę. Ale zostawimy ramen oraz posiłek Lacha na pierwszym miejscu. Lecimy dalej. Co to za pryszczyn wyszedł? Ja pierdzielę, co jest? Mordo, masz jakieś sposoby na pryszcze? Dawaj znać. Teraz lecimy z ostatnim posiłkiem Ani Karcz. W sumie to będzie jedyna dziewczyna, która będzie na tym odcinku. Może ten posiłek będzie wyjątkowy. Zobaczymy. Okej, gdybym miała wybrać swój ostatni posiłek w życiu, prawdopodobnie byłoby to zielone curry, ale takie naprawdę najlepsze zielone curry z pędami bambusa, z idealnym ryżem, kurczakiem, pełne umami, no takie solidne curry. Okej. Zielone curry chyba jadłem tylko raz w życiu, tego co mi się wydaje. I to nie robiłem tego samodzielnie, tylko właśnie to było kupne. Pisząc z Anią, ona myślała, że to zrobię sam. Okej. Czyli muszę ugotować. Będzie gotowanie. W sumie pierwszy posiłek, który przyrządzę samemu. Fajnie, jakieś urozmaicenie. Tu już mam przygotowane wszystkie składniki. Przepis pewnie będzie polegał na tym, żeby to wszystko pokroić, przygotować i zrobić. Jak to gotowanie. Dobra, szybko w skrócie. Gotujesz ryż. Tutaj jest ta pasta wraz z mleczkiem kokosowym. Teraz kurczak. O. Kurde. Teraz musimy zrobić, żeby to się ugotowało. Następnie pokrojona cukinia. O, tak do środka. I kiedy mięso jest już brązowe i gorące, dodajemy ostrą papryczkę. Ja dodam sporo. I kiedy wszystko się ze sobą zaprzyjaźniło i zaparowało, dodajemy 250 ml bulionu albo wody. Ja dam bulion. I wszystko dalej mieszamy pięknie, pięknie, pięknie. Przed bulionem zapomniałem dodać reszty tego mleczka kokosowego, więc dodaję teraz. Ogólnie łącznie dałem 250 gramów, mililitrów. To samo. Przedostatni składnik to będzie fish sos, a bazylię dodam za chwilę, bo musi się to jeszcze trochę zaprzyjaźnić. Hashtag friendship. No i tak się prezentuje posiłeczek green curry
Ogólnie jest troszeczkę pikantne, chyba przesadziłem z tą papryczką, dałem jej troszeczkę za dużo. No ale na ostro, nikt nie mówi, że będzie lekko. Ryżyk do środka, bo chyba tak to się robi. Osobno ryż, osobno wszystko inne. Zobaczymy. Ej, naprawdę zajebiste. I jest pikantne. Wow, tajskie w kit. To chyba jest tajskie danie. Jest ostre. Zajebiste. Serio zajebiste. Mega dobre, wiesz? Limonka, kurczak, cukinia. W porównaniu do tego ramen, który jedliśmy, bo to są według mnie troszeczkę podobne zupy, takie ostre, azjatyckie. To jest lepsze. I czuć, że to jest homemade. Jak zawsze kupuję te gotowe dania, to one są ciężko strawne, takie tłuste. A tutaj pomimo, że użyliśmy mleczka kokosowego, który naprawdę też jest tam nafatowane, chyba z 17 fatu na 100. Czyli łącznie 30 fatów w całym daniu. Ale to nie czuć, jest takie lekkie, jest takie dobre, jest takie green curry. Wow, wow, wow. Jak to się mówi? Bang. Zajebiste. Serio, jeżeli miałbym oceniać pojedyncze dania, to dałbym na pierwsze miejsce. Serio, takie dobre, ale jestem głodomorem. I dało mi to dużo, że miałem 3 różne opcje do wyboru w przypadku Lacha, że była zupa z sushi oraz chipsy, więc to dałbym mega wysoko, ale jednak kurde, jakby Ania dołożyła jeszcze McFlurry i dała jakąś przekąskę, to byłoby naprawdę perfekto. A tymczasem zajebiste, dobre, ale Lachu still on the topka. A kolejną osobą będzie Pan Krycha. Pan Krycha, Mr. Krycha. Zobaczymy, co zjadłby Mr. Krycha jako ostatni posiłek in his life. Duży kebab, obowiązkowo, z mięsem kraftowym, czyli nie z kulą mocy, z dobrym mięsem, duża tyczka i u góry polana sosem serowym, żeby ten sos serowy tak ściekał po tej picie czy lawaszu takim długim. Duży kebab. Okej, czyli mamy duży kebab, duża tyczka, mieszany sos, mieszane mięsa kraftowe. Piesek pije. I polany serowym sosem, żeby się ciekło, żeby się lało. W ogóle kojarzę, że taka pozycja kiedyś była w Piri Piri. Właśnie to była pozycja, chyba to był kebab Mr. Krychy. I właśnie on był podawany z kubeczkiem serowego sosu i można było sobie polewać, więc wtedy to się nazywało chyba płynne złoto. Zobaczmy, jak to będzie smakować. Kebab. Tak więc ogromny kebab jest już w moich rękach. Naprawdę gigalufa. Kraftowe mięso, kraftowe sosy, człowieku, wszystko kraftowe, nawet mamy sos tutaj zrobiony, cieplutki, jeszcze gorący, zobacz, serowy sos. Oh yeah, fajnie tutaj wszystko spływa. Piesku, nie mogę ci tego dać, wiesz czemu? Bo to nie jest jedzenie dla piesków. Ty dostałeś swoje smakołyczki. Robimy tak, jak mówił Krycha, czyli musi ściekać ten sosik na samą górę. Zobacz to. Wow, płynne złoto, leci. Próbujemy. Ale kebabinio. Jaka lufa. Nawet nie wiem, ile to jest centymetrów, ale zobacz. Ponad przedramię, bo już ugryzłem. Powiem ci, że kebab jako ostatni posiłek, myślę, że to byłby mega klasyk. W sumie po Mr. Krysie. Mr. Krysie? Mogłem się spodziewać, że Mr. Krycha, o tak będzie lepiej, wybierze kebab, ponieważ no kebab to jest jego dziedzina, jego temat i kebab jest naprawdę wystrzelony, dobry, ale znowu brakuje po prostu urozmaicenia. Ten ostatni posiłek naprawdę albo by musiał być taki konkretnie wpadający w głowę, że po prostu to jest coś, czego, nie wiem, jeszcze nigdy nie jadłem, jest naprawdę takie wypasione, albo dziwne, albo po prostu mega combo zestaw, więc Lachu cały czas na topce, ale dobry kebab, nie jest zły, zawsze jest dobra pora na kebabora. Teraz zobaczymy, co jako ostatni posiłek zjadłby Kapek. Gdybym miał zaraz umrzeć i mógłbym wybrać tylko jeden posiłek, na pewno byłoby tam bardzo dużo sera. Kocham ser, nie powinienem go jeść, więc jakbym miał i tak umierać, po prostu bym go zjadł strasznie, strasznie dużo. Także wziąłbym jakiś makaron, dałbym tam strasznie dużo sera, cheddaru, goudy, mozzarelli, parmezanu, najważniejsze, i pleśniowego sera, i trochę jeszcze parmezanu. Zrobię tylko jakiś taki sosik, ser topiony, nie wiem, sos serowy, nie znam się na tym. Ale żeby nie było zbyt serowo, to dałbym jeszcze do tego wołowinę smażoną i cebulkę taką karmelizowaną. Ja nigdy czegoś takiego nie jadłem, ale jak zapytałeś się mnie, co chciałbym zjeść najbardziej, to dosłownie widziałem to od razu przed oczami, że to jest to danie. No, okej, czyli mamy dużo sera, dużo mięsa, w sumie dużo mięsa nie mówię, ale dużo sera, mięśnie, cebulowo, makaronowo.
Czyli to jest danie, które również będę przyrządzał samodzielnie, więc biorę się za gotowanie. Tu już mam przygotowany makaronik. Tutaj jest skarmelizowana cebulka oraz upieczone na patelni mięso. Tu jest nieznośny pies. Odłóż to, proszę cię. Mozzarelka, gouda, parmezan, red cheddar, blue cheese, pyk, pyk, sos serowy, bęk. Teraz dodajemy makaron i zapomniałbym jeszcze parmezan. Później damy jeszcze trochę. Dobra, i wszystko dokładnie mieszamy. Zobacz to, po wymieszaniu tego wszystkiego to jest naprawdę mega serowy makaron. Aż się robi taka pajęczyna. Nie wiem, czy to kamera oddaje to, bo jest troszeczkę tutaj ciepło. Ale zobacz, normalnie mega giga cheese. No i tak się prezentuje mój serowy makaron. W sensie kapka, serowy makaron w mojej wersji. Jest naprawdę mega serowy, zobacz. Mega, mega, ale tam była informacja, że jeszcze trochę parmezanu i jeszcze trochę, żeby było go na pewno nie za mało, więc to sobie tutaj oczywiście dodaję. On jest trochę słony, więc to jeszcze bardziej podkręci. Fajnie. Trochę to wygląda jak dania restauracyjne. No musisz to powiedzieć. Jeżeli tak jest, to napisz w komentarzu teraz restaurant. To będę wiedział, że dotrwałeś do tego momentu i tak uważasz. Próbujemy. Mega serowy, aż ten ser trochę przyśmiewa smak tego wszystkiego. Ale naprawdę jest mega serowy, zobacz jak to się wszystko ciągnie. Teraz się czuję, jakbym jadł pizzę 4 sery w wersji makaronowej. Czyli bez mąki, bez wszystkiego innego, tylko że z makaronem. Dodam sobie jeszcze trochę sera. W końcu to ostatni posiłek. Znaczy w sumie nie ostatni posiłek w tym odcinku, ale ostatni posiłek kapka. Nie no, powiem ci, to naprawdę mega, mega serowy. Myślę, że jeżeli to byłby ostatni posiłek, byłoby ekstra. Jeżeli miałbym później żyć, to myślę, że mogłoby się to skończyć, wiesz czym. Bardzo dobry, mięso podkręca, ale szczerze mówiąc cały czas upierałbym się o pierwszym miejscu. Na razie dla Lacha, zobaczymy jak będzie później. Mega dobry makaron, ogólnie dałbym go 5/7. Naprawdę mega mi smakuje i lubię serowe rzeczy, naprawdę to wchodzi w moje kubki smakowe. I dobrze, że jest to mięso, bo jakby nie było mięsa, byłoby za mdle, a jest serowo. 3 youtuberów do końca. Teraz zacznie się ostry posiłek, ponieważ jest Maksym z kanału Maksymalnie. I zobaczmy, co Maksym przygotował mi. Co on by zjadł jako ostatni posiłek in his life. Jaki miałby być mój ostatni wymarzony posiłek w życiu? No, chyba nikogo nie zaskoczę. Ogromny burger, minimum 500 gramów. Dużo mięsa, dużo sera i dużo bekonu. No i oczywiście Carolina Reaper, bo ostrości zabraknąć nie może, a jeśli ma to być mój wymarzony posiłek, to kapsajcyna pojawić się musi. Także Peter, mam nadzieję, że właśnie takiego burgera stworzysz dla swoich widzów i pokażesz im, jak wyglądałby taki burgerek przygotowany dla mnie. Powodzonka. Okej, dzięki za powodzenia i lecimy z tym tematem burger. I tak się składa, że mam już tutaj przygotowanego burgera, minimum 500 gramów. Check, jest, bo zobacz, to jest naprawdę mega, giga duży. Dużo mięsa, jest ser, jest sporo bekonu. Zobacz, tutaj się kryje dużo bekonu. Ale brakuje ostrości. A tak się składa, że mam coś, co muszę dołożyć do tego burgera. Ostry sos. No i zobacz, Maksym, co mam. Tykająca bomba. Twój sos z dodatkiem czego? Carolina Reaper. On jest chyba jeszcze zaplombowany. Uwaga. Tak. Nowiutki, nieotwierany sos Carolina Reaper. Ja go wstrząsnę, żeby ta kapsaicyna wyszła. On jest dosyć gęsty. I on jest chyba o smaku śliwkowym? Tak, pulpa pomidorowa i powidła śliwkowe. Czyli będzie taki śliwkowy burger. Dam sporo tego sosu, no nie ma co oszczędzać. Okej, nie wiem czy nie za dużo, bo już tak w końcu to jest sos na bazie Caroliny Reaper. No ale myślę, że będzie idealnie. Holy bro. Nie wiem z której strony ugryźć. Tu jest kotlet, tu jest ser, tu jest bołczek, tu jest bułka w ogóle. Patrz jaka fajna bułka, przypieczona, mega. Spróbuję ten patent, czyli gryzę burgera odwrotnie. O kurde, oblizałem palec po tym sosie. Czuję Karolinę już. Okej. Dobry burger. Aż dziwne, że jeszcze nikt nie dał burgera jako ostatni posiłek. Naprawdę jest mega, mega soczysty i ostry. Takie pieczenie, aż musiałem przełknąć. Takie pieczenie jako ostatni posiłek, no to naprawdę mega ciekawa opcja. To po prostu aż by mi się ciężko zdychało. Ale robię najgorszą rzecz, wciągam powietrze ustami, ale nie mogę się opanować.
Taki burger, genialna alternatywa. Jeżeli chodzi o moją opinię, dodałbym tutaj jeszcze zestaw frytek i jakiś napój. I byłoby wtedy idealnie, prawie że idealnie, bo jeszcze słodkie by w sumie tutaj pasowało. Czyli w sumie można byłoby jeszcze trochę dołożyć. Ale summa summarum, fajny wybór, dobry, elegancki wybór Maksyma. On w końcu jest reprezentantem Ostrego, więc nie mogło być inaczej. Daję tutaj 5 na 7. Lachu zostaje ciągle na topce. Zobaczymy, czy utrzyma się do końca. Jeszcze 2 youtuberów do końca. Przedostatni youtuber, którego sobie sprawdzimy, będzie to Tommy Craze, czyli jedna druga dawnego kanału Jet Crew. Powiem wam, że to jest jeden z pierwszych kanałów, które naprawdę śledziłem jeszcze przed rozpoczęciem mojej kariery na YouTubie, tak w cudzysłowie. Mega propsy dla Tomiego, zajebisty content i musiałem go wziąć do tego odcinka i mega się cieszę, że mi odpisał. No i zobaczmy, co powie. I lost the meal, bro. If I had to pick for real, it would probably have to be like masaman curry or something like that, like pierogi ruskie or like a shot of whiskey or some shit. You know what I mean? Maybe a blunt. Czyli mamy potrawę z curry, mamy pierogi ruskie, które są mega zajebiste. Mamy shot whisky, niestety tutaj nie będę mógł tego spełnić, ponieważ nie piję alkoholu i mam nadzieję, że Tommy mi to wybaczy. A na końcu mamy coś mega kontrowersyjnego i znalazłem taką alternatywę. Może to nie jest to, co dokładnie Tommy chciał, ale również to jest do palenia. Cygaro. Myślę, że to będzie szefowskie zakończenie tego posiłku, który przedstawił Tommy. Zobaczmy ten posiłek. Dobra, więc tak, zaczynam od curry. Mamy tutaj wersję z kurczakiem. Mam nadzieję, że o taką chodziło. Zobacz, jak to się prezentuje, zobacz. To jest takie trochę zupiaste, ale do tego mamy ryżyk. Więc tutaj idealnie to wejdzie. Troszeczkę mi się od razu przypomina to zielone curry od Ani Karcz. Dobra, wjeżdża cały ryżyk do środka. Ale to wygląda, ale powiem ci, że taka micha nawet makrosowa. O, zajebiste. Wow. Tej serio. Mięsko, ryżyk. Nie wiem, co to jest, jakieś zielone coś? Mega bomba. Mega kozak. I powiem ci, że naprawdę mega polubiłem w tym odcinku curry. To zielone było petardą, a to również jest mega dobre. Tutaj jest jakby właśnie podstawa taka bardziej pomidorowa. I są indyjskie smaki. Coś w stylu jakiś cynamon, takie właśnie curry. A tutaj polski akcent, klasyczek, w sumie polski w wersji ruskiej. Pierogi ruskie. Jak trafię, łapka w górę. Za 3. A jak trafię 2 razy z rzędu, subskrypcja na tym kanale. A jak trafię 3 razy z rzędu, to jest mój ostatni posiłek dzień. Zajebiste, dobre, jest różnorodność, jest smak, nie ma słodkiego. To musimy jeszcze spełnić, żeby ten cały posiłek był totalnie odtworzony. Pora zająć się bonusem, jaki jest do tego posiłku. W sumie to do posiłku nie należy, ale spełnijmy życzenie, spełnijmy ostatnią wolę Tomiego. Jakkolwiek to brzmi, sorry ziomek. Jak to otworzyć? Ja w ogóle ci powiem, że tak rzadko takie rzeczy mam. Chyba raz w życiu tylko, a nie, sorry, 2 razy w życiu. Raz na Sylwestra, jak miałem, nie wiem, z 18 lat, a drugi raz w życiu chyba w odcinku Andrew Tate. Co jest? Nie mogę tego otworzyć. To są obecne palce zaraz. To będzie mój ostatni posiłek z 5 palcami. I pamiętajcie, takie rzeczy są dla osób pełnoletnich. O, ale pachnie kubańsko. Kubana. A ty mówisz, że co? Że się ucina kawałek, tak? No chyba, nie? Nie Czy tu jest ucięte, już pokaż. Tu jest ucięte. A no to nie. A tu? Aha, no to... Ja nie wiem, czy to się ucina, czy nie? No chyba tak, musisz uciąć i z jednej strony ten. Gilotynkę trzeba mieć, nie? A jak nie ma gilotynki? To może. Nie wiem, czy nożem Magdy Gessler mogłem to wziąć. Idziemy to zjarać, człowieku. Sprawdźmy to. Ja się tym zaciągnąłem. Ostatni posiłek. Staw łapkę w górę. Czemu się tym zaciąga? Masakra. Chciałem kółka zrobić, ale wiesz. Powiem ci tak. Zmieniam branżę. Podsumowując, myślę, że to połączenie dałbym na pierwsze miejsce. Pyszne jedzenie oraz coś szalonego, co w tym odcinku zdecydowanie się przyda. To mi wjeżdża na topkę.
No i kurwa, idę sobie palić. Moi mili, moi drodzy, ostatnia osoba, ostatni posiłek, ostatnie wrażenia, wszystko ostatnie, więc to jest ostatnia pora, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Teraz mamy AJ'a. Dobra, ja już wiem, ty już pewnie też wiesz po miniaturce. Wszyscy wiedzą, ale zachowajmy tą formalność. No i zobaczmy, co życzy sobie AJ jako ostatni posiłek w jego życiu. Odnośnie pytania i filma, jaki posiłek byłby moim ostatnim, zastanowiłem się nad tym bardzo dogłębnie. Przeanalizowałem jakby siebie, wniknąłem wewnątrz swojej głowy i myślę, że stawiałbym raczej na coś, co zszokowałoby mnie, coś, czego nigdy nie próbowałem, coś, co wzbudziłoby we mnie emocje, których do tej pory żadne jedzenie nie wywołało. I myślę, że byłyby to śledzie, surströmming, chyba szwedzkie śledziki, które dosyć intensywnie pachną. Także powodzenia to jest mój typ. Powodzenia, AJ. Dla mnie. No dobra. Nie bez przyczyny jesteśmy na dworze, jesteśmy w warunkach zabezpieczonych, żeby wszystko było clear, nie zżygać się tylko. Oczywiście dla bezpieczeństwa rękawiczki, dlatego, że podobno ten zapach łatwo ze skóry nie schodzi. Wezmę sobie dla pewności podwójną warstwę. Powiem ci tak, nigdy w życiu tych śledzików nie próbowałem, więc naprawdę jestem mega ciekaw, jak to będzie smakowało. Czy faktycznie to jest takie obrzydliwe, jak ludzie mówią? Reakcje są takie, że większość żyga, ludzie mówią, że to jest okropne, obrzydliwe, ale szczerze mówiąc, moja prywatna opinia jest taka, że dużo osób podkręca zachowania na filmikach i wydaje mi się, że w tym przypadku jest to samo. Uważam, że może być to mega słabe, ale czy naprawdę aż takie, żeby się zżygać? Podobno to może strzelić, bo one są kiszone, zagazowane. Ja się trochę odsunę, może też się odsunąć. Dobra, otwórzmy to, bo naprawdę już nie zwlekajmy, nie przedłużajmy. Ludzie tu przyszli, żeby zobaczyć, jak będę cierpiał. Ja też jestem ciekaw. Siema. A weź sprawdź, bo już tak lekko czuć. I zobacz, tak, czy to jest aż takie złe. Jest złe. Tak? No. Ja ogólnie powiem ci tak, że dużo wącham takich jakby psich przekąsek kocich. Otwiera się git. No i powiem ci, że zapach mnie nie odurzył. Nie? Nie. Znaczy jest smród, jest smród, jest to jakby... Ja bym to porównał do takiej kanalizy, że po prostu przejeżdżasz gdzieś koło kanalizy i po prostu śmierdzi to tak, jakby wylało szambo, nie? Ale jest to podobny zapach do niektórych przysmaków dla psów. Takich z dodatkiem jakiejś, nie wiem, łososia albo coś. Nie no, ogólnie jak mam być szczery, no to smród jest. Smród jest, ale to nie jest dla mnie szczególnie, to nie jest coś takiego, że biorę i żygać się chcę, ale ogólnie jest mega śliski ten śledź, patrzcie, to jaki jest wielki. Ja nie mogę. Co to jest za w ogóle... Kurde, jaki śliski gość. Mi się wydaje, że to jest surowa ryba, patrzcie. Jak surowa? No nie wiem, znaczy w sensie taka, wiesz, ukiszona, ale ona była surowa wcześniej. A czy chcę zobaczyć, czy ona w środku ości ma? Ma. Ja nie mogę, co jest grane? Ogólnie jest wkit tych ości, patrzcie, widzisz? Ale nie, naprawdę, zobacz to. Jest w pełności. Widzisz to? Ale słone to. Ale ogólnie w smaku? No szambo jest. No. Jest szambo. I powiem ci, że no delikatne odruchy wymiotne takie są. Przełknę. Da się to zjeść. Mam wrażenie, że jeżeli miałbym tutaj do dyspozycji jakiś chlebek, cebulkę, masełko i byłoby to wkomponowane w posiłek, to dużo łatwiej by się to zjadło niż taką samą surową rybę. Ilość tej soli bym porównał do tego, jakbyś wsypał tutaj taką łyżeczkę soli do małej porcji, więc naprawdę jest tego wciul. I ta sól sprawia, że to jest nawet takie kwaśno ostre, że po prostu ci to wypala na języku, ta sól. Dobra, kolejny kawałek tej ryby. To jest takie gumowate, ale szczerze naprawdę no nie podkręcam tutaj na filmie nic, mógłbym robić jakieś, ale nie, jest to okropne, jest to po prostu niezjadliwe. Podsumowując, jest to mega obleśne. Na ostatni posiłek naprawdę jest to takie przeżycie odkrywające. Jesteś totalnie innym człowiekiem, doceniasz na co dzień to, co jesz. Ewidentnie bym tego na pierwsze miejsce nie dał. AJ, będziesz tutaj niestety gdzieś w dolnej części tabeli. No i po prostu wygrywa ten odcinek Tommy ze swoim zestawem kary plus ruskie plus cygarko. Pozdro, trzymajcie się.
A jak dobijecie tutaj dużo polubień, to Wojtek zje tą rybę.